Jako że ten program jest stworzony przez studentów, dla studentów w telewizji akademickiej, no to wypadałoby w którymś z odcinków zaprosić właśnie studentów i najlepiej młodych filmowców, którzy z wielką pasją i zainteresowaniem opowiedzą nam, i mi oczywiście, w jaki sposób robić filmy bez budżetu, jak organizować ludzi, fundusze i nagrywać swoje pierwsze filmy. A jest ze mną Antek Michalak i Lena Tytuła z grupy filmowej AAA Films. Witam Was bardzo serdecznie. Dobrze, opowiedzcie coś o tej swojej grupie. Ona powstała na początku studiów? Zasadniczo początki grupy można datować na środek naszej nauki w liceum. Czyli to było w liceum, aha. Czyli to nie było dla studentów, tylko wcześniej się zaczęło, ale w którym momencie się rozrosła ta grupa? Czy jakoś niedawno, czy dopiero... Na początku to byłem tylko ja, Ala Krzyżak, operatorka nasza, nasz dźwiękowiec, parę osób, które się pojawiało i znikało w zależności od tego, czy chciało się komuś chodzić na kółko filmowe w naszej szkole, czy ktoś wziął udział w jakimś projekcie. Rozrosło to się faktycznie na studiach, kiedy zgadałem się z Leną, kiedy skontaktowaliśmy się i postanowiliśmy, że chcemy porobić jakieś filmy. A powiedz mi, ile osób w ogóle przyszło? Chciało uczestniczyć, znaczy chciało dołączyć do tej grupy, chciało właśnie robić filmy z Wami? Na początku to zgłosiło się bardzo wiele osób, 20 parę do różnych ról, czy do ról statystów, czy do bardziej złożonych kwestii jak scenografia czy kostiumy. I właśnie nad scenografią czy kostiumami i podobnymi rzeczami, pracując nad projektem, który chcieliśmy właśnie wtedy zrealizować, okazało się, że niektóre z tych osób były na tyle zainteresowane, że po prostu została ta współpraca. Tworzysz pomysły, scenariusze do filmów i je reżyserujesz, tak? Ale Lena, jaka jest Twoja rola w tym wszystkim? No ja bym się nazwała najbardziej kierowniczką planu tak naprawdę, taką organizatorką. No, Antek lubi mówić, że jestem tą osobą, która na planie zgarnia wszystko w jedną całość, ale to też nie jest tak, że te nasze funkcje są tak bardzo ściśle określone. My tak trochę się wymieniamy w pewnych kwestiach, nie tylko jakby ja z Antkiem, ale też ogólnie wszyscy członkowie planu. Czasem przyjmują rolę po prostu takiej osoby, która jest potrzebna w danym momencie. No ja bym powiedziała, że właśnie najbardziej zajmuję się tą organizacją, ale no bywa tak, że jestem też potrzebna w innych polach. Musimy sprzedawać więcej lasek. Ale jak to zrobimy, szefie? No ja uważam, że to naprawdę jest bardzo interesujący temat i tego, jak robić te filmy bez budżetu, no bo wszyscy sobie myślą, że trzeba dysponować jakimiś wielkimi pieniędzmi, jakby mieć kontakty z producentami, nie? Żeby w ogóle stworzyć coś takiego, coś, co potem ludzie to zobaczą w kinie i będą się tym zachwycać. A okazuje się, i podczas pandemii 2 gości to udowodniło, że to wcale nieprawda. W 2020 roku mieliśmy taki film jak Unsubscribe i to był film stworzony przez Erika Tabacha i Christiana Nilssona. I generalnie to byli youtuberzy i oni stwierdzili, że zrobią coś takiego, że nagrają film na Zoomie, w aplikacji Zoom, bez totalnie żadnego budżetu. I nie przeznaczyli żadnych pieniędzy na ten film, zrobili go. To miał być taki horror, gdzie jakaś taka, wiecie, zła postać porywa po kolei wszystkich tych uczestników rozmowy na Zoomie, nie? I co się okazało? Oni potem zrobili coś takiego, że wynajęli salę kinową, a jakieś kino w kinie studyjnym, jakąś salę, wynajęli całą, kupili jakby, zarezerwowali. I to działało na takiej zasadzie, że jeśli sprzedaliby bilety na ten film, a wtedy kina były zamknięte, to cały dochód ze sprzedaży biletów wszedłby do ich kieszeni, nie? Wtedy kina kompletnie nic nie zarabiały, no bo była pandemia, wszystko było pozamykane. I co się okazało? Zrobili to, puścili to w kinie, obejrzeli tylko we dwóch w sumie tę produkcję, ale film ogólnie przez chwilę był na pierwszym miejscu na liście najlepiej zarabiających filmów Box Office.
w danym miesiącu w Stanach Zjednoczonych. Czajcie? We shot the movie, made it, then rented a theater for a single day for a single dollar, and then we played the movie a total of 5 times, which cost us $25,488, which means we made $25,488. Then we reported those numbers, and IMDb Box Office Mojo announced that we were the #1 box office movie in America. Czyli da się takie coś zrobić i to jest super. I dlatego ja chciałbym was się zapytać, skąd organizujecie środki ludzi, cały sprzęt na kręcenie takich filmów? No tutaj chłopaki udowodnili, że wystarczy mieć aplikację Zoom, nagrać to, napisać scenariusz, nagrać to tylko i wrzucić i nawet udostępnić w kinie. I można takie rzeczy robić. A wy jak organizujecie takie środki? Jak u was to wygląda? Zasadniczo na potrzeby pierwszych projektów moich w postaci filmów krótkometrażowych nie miałem żadnego sprzętu. Tak naprawdę pożyczyłem od taty aparat fotograficzny i równie dobrze mógłbym użyć telefonu komórkowego. W ten sposób nagrałem dźwięk, to wyszło nieco koślawo technicznie, ale jako że miałem jakiś zabawny pomysł, to wyszło z tego coś interesującego i ciekawego, coś fajnego. Przez te pierwsze lata mojej pracy właściwie, czy od pierwszych tych lat zaczął się taki trend, że właściwie wszystkie prezenty urodzinowe i świąteczne, które dostaję, to jest sprzęt filmowy i stąd się... I tak kolekcjonowałeś to z stąd się biegiem bierze lat, ten okej. sprzęt. Później przyszły nagrody, stypendia. Właśnie, nagrody, stypendia. Lena, jak to się robi? Skąd ogarnąć, bo ty się tym zajmujesz, ogarniasz fundusze na filmy, albo no może nawet nie fundusze, ale no, jak to robić? Czy stypendia wystarczą? Znaczy, mogę się pochwalić, w sensie dać jako przykład. Ostatnio film, który wypuściliśmy, chyba w sierpniu to było, czy we wrześniu w końcu. Jakoś pod koniec lata. Pod koniec lata w każdym razie. Zdobył drugie miejsce na festiwalu filmów jednominutowych w Gdańsku. I z tego dosyć fajne pieniądze nam przyszły. No i też właśnie jest taka demokracja w naszej grupie, że zdecydowaliśmy się, że może ktoś akurat potrzebuje pieniędzy w tym momencie, jakby każdy wkładał dosyć dużą ilość pracy w ten film, a mimo wszystko no, jakby nie płacimy im za godzinę, więc stwierdziliśmy, że zrobimy ankietę anonimową po prostu i jeżeli ktokolwiek zagłosuje na to, że potrzebuje pieniędzy w tym momencie, no to po prostu te pieniądze dostanie. No i część pieniędzy po prostu podzieliliśmy między siebie, bo ktoś zagłosował, że chciałby te pieniądze otrzymać, a część pieniędzy poszła właśnie na sprzęt, więc jesteśmy w stanie jakby... Czyli teraz już dysponujecie dużo lepszym sprzętem i jakimiś nowymi gadżetami, które możecie użyć. A to możecie zdradzić, ile to mniej więcej jest taka nagroda pieniędzy? Na tym konkretnym festiwalu to były 2500? 2000. 2000. To można parę rzeczy kupić, albo jedną taką porządną. No tak. A co z ludźmi? Jak na początku zachęcić ludzi, studentów, którzy, no nie ukrywajmy, czasami mają słomiany zapał. Jak ich zachęcić do tego, żeby robili z wami takie coś? Wydaje mi się, że my po prostu trafiliśmy na świetnych ludzi i też to jest specyfika naszego kierunku, wydaje mi się, że jednak to są osoby, które... Produkcji medialnej. Tak, które chcą mieć do czynienia właśnie z mediami i pokazują to, że właśnie chcą uczestniczyć właśnie w różnych projektach. Więc naprawdę znaleźliśmy super ludzi, którzy po prostu chcą być zaangażowani, którzy też chcą tworzyć. No i jedynym, tak jakby z naszej strony tutaj jeszcze dodatkowym działaniem jest to, żeby jakby sprawić, żeby też czuli się rzeczywiście częścią tej grupy. I wydaje mi się, że staramy się to jakoś podkreślać i udaje się nam to. Wiązanka gratis. To teraz powiedzcie mi po kolei, wymieńcie wszystkie swoje filmy na kanale i o czym one mniej więcej są w jednym albo w 2 zdaniach. Bo macie ich 5, 4, te filmy.
nie licząc Frontiera, bo ja bym go raczej odsunął na bok. Bardziej skupiłbym się na reżyserii twojej. Okej, dobra. To dzielimy się tym jakoś? Chcesz? To może zacząć zacznę- od tych początków, w których ja jeszcze nie brałam udziału. Najważniejsze, żeby to było krótkie streszczenie. Tak, to może zacznę od rewolucji i przebudzenia i ty przejmiesz potem. Rewolucja przemysłowa, czyli ten pierwszy film, do którego się faktycznie 2 zdania, przyznajemy. 3 maksymalnie. Masz zadanie. To jest film chyba najcięższy do opisania w zwięźle. Ale z podeszłym wiekiem wiążą się różne problemy, które ten spokój potrafią zmącić. Dlatego właśnie zawsze trzymam przy sobie laskę firmy Lasek Pol. Opowiada o rodzinie złożonej z babci i wnuków, w której pod wpływem bardzo nieśmiesznego żartu O słoniu. tak, babcia wnuków pada na pastwę bezdusznej korporacji produkującej laski do chodzenia. Przebudzenie zaś to opowieść o niespełnionym, niezrozumianym i prawdę mówiąc nieudolnym artyście, który trochę zdając sobie sprawę, że raczej musi sobie znaleźć inne zajęcie, nie ma absolutnie pojęcia, co ze sobą robić i błądzi, szukając odpowiedzi na to, gdzie jest jego miejsce. To miał być żart? Co za jełop robi takie filmy? I jeszcze drugi jest. Tak, no to drugi to był w ogóle pierwszy film, przy którym też ja tak wprost współpracowałam już Według z mnie Antkiem. najciekawszy. Drugi. Co to może znaczyć? Drugi. Najciekawszy Ogólnie też mi się fabularnie. wydaje, że był taki najwybitniejszy tak naprawdę. Najbardziej wybitny projekt z tych ogólnie chyba wszystkich naszych. Tak moim zdaniem przynajmniej, subiektywnie. No jest to film taki opowiadający trochę o takim abstrakcyjnym koncepcie i też znowu pojawia się motyw niezrozumienia i tutaj niezrozumiany jest artysta, który jakby próbując, czy może nie próbując, który No też jest niezrozumiałe. To ja bym może pomogę. No, on tam jakby, to jest świat i tutaj jest plus dla ciebie totalnie, że tworzysz własną rzeczywistość, własny jakiś alternatywny świat, który się rządzi własnymi prawami. No i tam takim jednym prawem jest to, że ludzie nie znają słowa drugi, po prostu, tego jednego słowa. I on na to słowo wpadł, wymyślił je i zaczął je cały czas powtarzać do znudzenia, ale nikt nie wiedział, o co mu chodzi. Ale do zakończenia nie będziemy zdradzać. I ostatni to jest ten, który wygrał właśnie ten festiwal, znaczy zajął drugie miejsce. To jest tak. Agitator, czy ma inny tytuł? Umęczony ludem. Umęczony ludem. Umęczony ludu! Czas powstać przeciwko królowi i ruszyć na stolicę! w końcu tytuł został... Tak, bo Agitator to tytuł roboczy. Pierwotna wersja. Chyba w ponad połowie projektów, które podejmujemy, ten tytuł roboczy nie umie przetrwać do publikacji. Ciężko jest powiedzieć bez spoilerowania konkretnie, bo to jest film, który trwa dosłownie 1 minutę, więc tak naprawdę tylko, żeby zachęcić konkretnie do obejrzenia. My go całego pokażemy. Całego go pokażecie? Tak, wytniemy ostatnią scenę. No do wioski przyjeżdża agitator, który próbuje przekonać jakby do rewolucji jedyną wieśniaczkę, która tam zamieszkuje po prostu. Opowiedzcie o takiej najtrudniejszej sytuacji, która was spotkała na planie i jak wy wtedy rozwiązaliście ten problem? Ciężko wybrać, która była najtrudniejsza tak naprawdę, bo można by normalnie spisać chyba całą księgę problemów, z którymi musieliśmy się zmierzyć w przeciągu ostatniego roku tak naprawdę.
Nie wiem, czy to w którym nam pękła rura i prawie nam zalało całe piętro budynku, w którym nagrywaliśmy, jest wystarczającym... Pękła wam rura w tym budynku? Tak. Tak, bo dostaliśmy na potrzeby nagrywania do użytku opuszczony budynek, który musieliśmy, to na potrzeby drugiego. Bardzo dużo czasu spędziliśmy na pracach restauracyjnych, żeby to jakoś wyglądało. To wcale nie przypominało muzeum, zanim się tam znaleźliśmy. I jako, że chcieliśmy, żeby jednak podczas nagrywania na planie zdjęciowym była dostępna woda, to postanowiliśmy podjąć się zadania zejścia do kotłowni przy tym budynku i uruchomienia instalacji hydraulicznych. A zalało wam sprzęt, czy nie? Właśnie całe szczęście nie, bo... Jak uratowaliście tę sytuację? Wyłączyliście wodę, czy nie wiem, wezwaliście pomoc? Bo rura, która była pęknięta, to była pierwsza możliwa rura, przez którą przepływała woda w tym budynku i zalało jakiś schowek tak naprawdę. Od razu ktoś chyba pilnował tej rury, czy był gdzieś w pobliżu. Od razu zakręciliśmy to, zadzwoniliśmy, że to jest jednak zepsute i nie będziemy. Zadzwoniliśmy do właściciela. Zadzwoniliśmy do właściciela i powiedzieliśmy, że raczej nie będziemy korzystać z wody i po prostu to zostawiliśmy. I... Nie powiedzieliście o tym. Znaczy powiedzieliśmy, że to jest zepsute, ale no... To już tak było. No, było. Okej. A jak się pracuje ze zwierzętami? To jest ciekawa rzecz. Najtrudniej podobno, tak Charlie Chaplin też mówił w swojej autobiografii, że najtrudniej pracuje się z dziećmi i ze zwierzętami. Wydaje mi się, że można zapytać naszego głównego aktora, który grał właśnie w Umęczonym Ludu, który spadł 2 razy z konia, jakby na którym jeździł. Nie był to pierwszy lepszy upadek, powiem szczerze, że drugi jego upadek z daleka wyglądał dosyć niebezpiecznie i trochę się przestraszyłam, nic mi się nie stało na szczęście. Ale no, współpraca ze zwierzętami, no ciężko. Nie ma co tutaj kłamać, bo jednak my też trochę nie do końca wykalkulowaliśmy to, że konia trzeba będzie przyzwyczaić właśnie do jakby nowej sytuacji, do flagi, bo początkowo ten agitator miał mieć flagę w ręku, taką powiewającą na wietrze i... Po prostu nie wszystko przemyśleliście wtedy. Tak. To jest trudne, no bo wiesz, przecież nie zapłacicie takiemu trenerowi profesjonalnemu, dreserowi koni, żeby przyjechał specjalnie z własnym koniem i żeby wam użyczył go i pokazał, jak to się robi, żeby było bezpiecznie w 100%. A jednak chcieliście zaryzykować, no i się udało. I jest ten element ryzyka, jak się robi tak filmy z ograniczeniami, wieloma ograniczeniami. W zasadzie i tak wtedy było dobrze, bo Ala Krzyżak, nasza operatorka, zajmuje się też stajnią i dzięki temu mieliśmy w ogóle dostęp do konia. Aktora naszego trzeba było nauczyć jazdy konnej od zera. Tydzień przed nagrywaniem właśnie spędził z Alą na nauce i to było o tyle problematyczne, że nie dość, że nie dało się zrealizować tych imponujących storyboardów z powiewającą flagą, to robienie zdjęć było jeszcze trudniejsze przez to, że pierwsze 2 ujęcia faktycznie spróbowaliśmy zrobić. A ile było dubli z tym koniem? Właśnie, do pierwszych 2 ujęć chyba 30, które zajęły 2 godziny. Dubli. Tak, Wow. 10 pierwszych sekund filmu, oprócz tego pleneru w pierwszej sekundzie zajęło nam 2 godziny i myśleliśmy, że nie zrobimy tego filmu. Nie chciał się przekupić czy coś? Nie wiem, kostkami cukru, marchewką. Nie chciał współpracować. W końcu w tych ujęciach z koniem ustaliliśmy tak, że Ala najpierw będzie ustawiać kamerę, ja nie wiem, będę pilnował kadru, żeby mniej więcej był tak samo skomponowany i Ala po prostu trzymała tego konia, żeby nigdzie nie odjechał. A na co to? Cóż, dla równości i braterstwa. Bracia moi tylko tam nad rzekę poszli, a my tu wszystkie już równe są. Antek, twoja mama, pani Katarzyna Michalak, jest znaną reportażystką radiową w Radiu Lublin i zdobyła bardzo też wiele nagród, jest ceniona tutaj w regionie. Powiedz mi, czy ona ogląda twoje produkcje i czy próbuje ci coś doradzać? Tak, czy raczej tak. obserwuje z boku i obserwuje, jak się rozwijasz, to jest po prostu, bez jakiegoś ingerowania w tą twoją twórczość? Mam wielkie szczęście, że zawsze mogę polegać na rodzinie, jako że cała moja rodzina ma sporo związków ze sztuką, z kulturą, to zawsze mogę spytać się o radę i często
na przestrzeni tych lat, kiedy zajmuję się filmem. Nawet mimo, że nie ma w mojej rodzinie nikogo, kto się stricte filmem zajmuje, to zawsze mogę liczyć na to, że usłyszę radę, która pomoże mi radzić sobie z problemami, czy może robić coś lepiej. To, co... A pamiętasz jakąś taką radę z sentencji, którą powiedziała, która ci może odblokowała jakieś pomysły nowe, jakieś nowe spostrzeżenie na dany problem? Pamiętasz coś takiego, jakąś taką radę, którą ostatnio ci dała do twojej produkcji? Ostatnio taką kluczową rzeczą, którą często moja mama mi podpowiada, to żebym dbał o ludzi i żebym pamiętał o ludzi, z którymi pracuję. Bo faktycznie ludzie są najważniejsi na planie filmowym. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję. To byli ludzie z grupy filmowej AA Films, Lena Tytuła i Antek Michalak. Ja wam dziękuję. Dziękuję moim gościom. Zostawcie dla nich łapeczkę, subskrybujcie ich kanał AA Films na YouTubie, oglądajcie ich produkcje, subskrybujcie Kino na Wikę, komentujcie. Widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia.